to zaczynamy nowy haft. Słodką dziewczynkę. Przygotowane już są muliny. Powkładane. Tylko wziąć się do pracy. Kanwa też już czeka. Trzymajcie kciuki. Jak widzicie, wciąż się uczę. To jest taki zawód, pewnie jak i wiele, w którym trzeba cały czas odświeżać swoją wiedzę, szukać nowinek, dowiadywać się nowych metod, technik. Ja to bardzo lubię. Na maj jestem już zapisana na 2. stopień biblioterapii, z czego się ogromnie cieszę. W międzyczasie czytam książki. Tutaj są najnowsze 2 tytuły. Te książki, które czytam, możecie sobie sprawdzić na blogu z moimi recenzjami. Blog się nazywa Książki z zakładkami, a link możecie pobrać z bio do mojego kanału, czyli w opisie mojego kanału znajdziecie link. Muszę Wam też powiedzieć, że wzięłam się ostro w garść i przestałam mówić tylko, że ja chcę, a zaczynam działać. Poczekajcie, bo mnie pan czajnik woła, żebym zalała sobie coś ciepłego do picia. Zaraz wracam. Okej, cappuccino zalane i tak sobie pomyślałam, no popatrz Elka, mogłabyś pokazać, jak zalewasz sobie cappuccino i wstawić taki slow film. Ale po co? Przecież wszyscy wiedzą, jak się zalewa cappuccino. No więc zalałam cappuccino, stoi obok, będę pić. No więc chciałam Wam się pochwalić, że wysłałam 40 moich wierszy na konkurs poetycki. Rozstrzygnięcie ma być pod koniec marca. Nie nakręcam się. Wysłałam, zapominam. Pewnie, że chciałabym dostać pierwszą nagrodę, bo tam jest wydanie tomiku poezji. Ale jak się nie uda, tak, to może inaczej. Ale odważyłam się, wysłałam i jestem z siebie bardzo dumna, naprawdę, bo już przestałam gadać, tylko działam. No i piszę. Piszę moje książki, to znaczy się piszę jedną książkę i jakby drugą i zobaczę, czy z tego wyjdzie 1 czy 2, bo nie chciałabym też mieszać. Jedną książkę chcę napisać, taką praktyczną książkę dla nowych terapeutów zajęciowych, ale i może dla tych, którzy już mają doświadczenie, taką naprawdę bez teorii, z praktyką. Z czym ten zawód się wiąże? Jak, ja nie wiem, czy już o tym nie mówiłam Wam, no ale dobra, z czym ten zawód się wiąże, jak trzeba sobie to wszystko zorganizować. I wiecie co, to będzie ode mnie, moje spostrzeżenia, czyli jak ja to sobie organizowałam, jak ja wypełniałam dokumenty, przygotowywałam się do zajęć, podpowiem Wam, jak pisałam, chociaż nie musiałam, scenariusze, ale jak można przygotować sobie wcześniej, tak, żeby później w razie czego, kiedy się nie ma czasu, to jak poradzić sobie z tym biegnącym tempem w terapii zajęciowej, gdzie jeszcze trzeba prowadzić zajęcia, więc mam nadzieję, że taka książka spisuje na razie wszystkie moje opowiastki z kanału. Tak,
one zniknęły, ponieważ znajdą się w mojej książce, może w podcaście, zobaczymy, ale chciałam je rozwinąć i ułożyć je tak, żeby stanowiły ciekawy do czytania monolog, opowieść, coś takiego. Więc jak widzicie, działam, a działanie nakręca mnie do dalszych działań, więc mam nadzieję, że Wam się też troszeczkę udzieli, nie będziecie stać w miejscu, tylko ruszycie i przestaniecie się bać i mówić tak jak ja. Tam co ja będę dawała wiersze, tam takie dziecięce. Inni piszą lepiej. Pewnie, że może i piszą lepiej. Pewnie, że piszą inaczej. Ale ja też mam coś mądrego do powiedzenia i tego się będę trzymać, a Wy trzymajcie kciuki za konkurs poetycki, w którym biorę udział. Pamiętacie, jak we vlogu 31 pokazywałam Wam moje roślinki, że tak się bardzo cieszę, że mam ich tyle? I w pewnym momencie załamałam się. Ziemiórki opanowały mój dom. Nie mogłam się ich pozbyć. Aż w końcu zaczęłam z nimi walczyć na poważnie. Kupiłam preparat do podlewania. Moja przyszła synowa dała mi takie żółte motylki do wkładania i powiem się, poprzyklejało się do nich mnóstwo ziemiórek. Naprawdę ogromna ilość. I teraz, mimo że mam zapalone mocne białe światło, to może fruwa jedna, dwie, ale wtedy to była chmara i najgorsze było to, że one siadały na mnie i ja już byłam normalnie tym zmęczona. Nie mogłam czytać książki, bo wszędzie latały ziemiórki. Także walczcie z nimi, bo niszczą nam rośliny. Na początku tego roku ukończyłam haft stokrotek. Czekały w sumie tylko na zrobienie backstitcha, czyli konturów. Wzięłam się ostro, usiadłam w jedną niedzielę i skończone. I zostało oprawienie. I powiem Wam, że szukanie kwadratowej ramki, aby nie była zbyt droga, zajęło mi trochę. Ale ktoś mi powiedział, że otworzono u nas Teddy. Otworzono go już chyba dosyć dawno, ale ja stwierdziłam, że jadę. Zobaczę, co tam ciekawego jest i może znajdę ramki. I pojechałam. I powiem Wam, że kupiłam właśnie taką kwadratową ramkę. Miała ona na sznureczku poprzywieszane różne elementy. Trochę się zastanawiałam, czy będzie dobrze wyglądała do mojego haftu, ale stwierdziłam, co tam. Mi nie przeszkadza, że każda ramka jest od innego, wiecie, wygląda inaczej. Ja lubię taki miszmasz, zresztą mnie znacie. Więc wzięłam się do pracy. Z ramki powyciągałam sznurki, wyjęłam też te spinacze z takera, no i tutaj troszeczkę ta ramka uległa zniszczeniu, ale tego i tak nie widać. Przyczepiłam haft, wyprasowałam, wykrochmaliłam i jak widać ta tekturka nawet go dosyć dobrze trzyma i jest za szybką, więc mi się nie będzie kurzył i powiesiłam wszystkie hafty, jakie miałam na obrazach haftowanych. Z kwiatami postanowiłam dać na jedną ścianę. No wiecie, odcięłam pępowinę, chata jest teraz dla mnie, więc robię sobie jak chcę. I tak wygląda mój kącik kwiatowy nad tapczanem. No powiedzcie, czyż nie cudo? Pachnie łąką, klematisami, stokrotkami. Ach i och. Dzień dobry. Dzisiaj nasze prace
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak widzicie, mamy dużo kartek na Dzień Kobiet, na Dzień Babci, na Dzień Dziecka, wielkanocne, bożonarodzeniowe, albumy. Tutaj jest na Dzień Dziadka, mamy serduszka walentynkowe i różne kartki walentynkowe, szydełkowe zakładki do książek z bratkami. Mamy też plecione przez seniorów gryzaki dla piesków, kolczyki dekupaż, aniołeczki, podkładki korkowe, mnóstwo szkatułek, które sami malowali i ozdabiali serwetkami. Proszę, jakie ładne. Korony, kapelusze, konie, zaraz Wam pokażę. Bombkę, też przepiękna, taka ombre. I takie szpule po niciach ozdobione kwiatami do dekoracji, a nasze konie wyglądają mniej więcej tak. Zobaczcie, jeszcze do tego będą kije, więc mamy nadzieję, że jakieś dzieci kupią sobie, żeby hasać po domu i robić i haha. Witajcie w moim nowym kąciku. Aneks kuchenny i taki widok macie po wejściu do mojego mieszkanka. Tak, jestem spełnioną kobietą, bo w tym roku udaje mi się spełniać marzenia i to są kolejne 2 z nich. Moją starą walizkę i maszynę do pisania już znacie, stała właśnie tu w tym miejscu, stały. A teraz tutaj stoi przepiękna maszyna do szycia marki Singer. I żeby nie być gołosłowną, to zaraz Wam pokażę dokument, że jest ona z roku 1925, czyli w tym roku zaczęła 101 lat. Maszyna jest do odnowienia, ale szyje. Oczywiście z wiadomych względów popękał pasek parciany, który jest napędem, ale to nic. To nic. Ja sobie to wszystko naprawię. Zaniosę do pana Jacka, który świetnie naprawia maszyny i mam nadzieję, że ten model Singera da radę naprawić. Cała maszyna jest osłonięta obudową i trzeba też drewno dobrze wyczyścić, zabezpieczyć, ale słuchajcie, spełniło się moje marzenie o starej maszynie na pedał. Jak nie będzie prądu, będę szyć. I tak wygląda maszyna. Tutaj mam jeszcze części do niej. Zobaczcie, przepiękna. Nie mam statywu, bo wszystkie statywy zaniosłam do pracy, bo dzisiaj jest dzień babci i dziadka jutro. I robiliśmy wczoraj przedstawienie i wszystkie statywy są w pracy, bo nakręcałam filmik z moimi seniorami, wyszło im świetnie. No ale dobra, wracaj Elżbieta do maszyny. Także jak widzicie jest czarna ze złotymi elementami. No i trzeba ją będzie oczyścić, odnowić, ale te wszystkie wyłuszczenia, te stare tutaj zadrapania, dla mnie to jest najpiękniejsze. Nie chcę, żeby to było wyglądało jak nowe. To jest stare. To było używane przez ludzi. Na tym było szyte mnóstwo ubrań. Dla mnie to jest... Słuchajcie, ja jak tą maszynę dostałam, to byłam wzruszona i się popłakałam i do dzisiaj cieszę się, że ją mam, nawet jeśli ma stać tylko tak i mam o nią dbać i żeby się nie kurzyła, nie tego, to dla mnie już jest wszystko. Więc pozwólcie, że ją zasłonię, chociaż jeszcze Wam pokażę takie detale. Tu jest jakieś pismo niemieckie, no już wiadomo, ale popatrzcie, ten liść tutaj, w
wcale nie jest tak bardzo zniszczony, widać? Wiadomo, że tam, gdzie się nici najbardziej. Tutaj te wszystkie złocenia też są nawet w tym miejscu w bardzo dobrym stanie. Wiadomo, tu jest powycierane, więc wydaje mi się, że naprawdę maszyna jest super. O, tutaj mamy złocenie, bo wiadomo, tak pokażę Wam detale jeszcze, o. Dobra. No i tutaj jest, jak zauważycie, też jest zrobiony centymetr krawiecki i to jest na nowych do 50 centymetrów. Jest, no drewno, więc wnieśliśmy to, stoi, cieszy moje oczy. Drugą rzeczą, którą możecie zobaczyć tuż obok, ale to może Wam, to pokażę Wam zaraz, jak to wezmę tam, gdzie jest dobre oświetlenie i Wam pokażę, żeby było widać z detalami, więc zabieram, zakrywam maszynę i cieszę się naprawdę, bo wiecie, spełnienie marzeń, mieć starą maszynę Singera, to już jest moja 3. maszyna, którą mam w domu. A co tam? I wróćmy do kolejnej rzeczy, która ma też dużo lat. Okulary. Jakie okulary? Boże, no okulary. Można powiedzieć, że okulary. Lornetka teatralna. I wiem tylko tyle o niej, że być może jest też z lat 1910-1920 z XX wieku. Ale tak naprawdę to nie wiem. Wiem, że podobne lornetki do tej były wykonywane z masy perłowej. Ta na pewno nie jest z masy perłowej. Myślę, że to jest jakiś, nie wiem, jak to się nazywa, nawet nie ceramika, takie coś, jak się robiło kiedyś korki do elektryki. Nie wiem, jest na pewno, tutaj ma takie miedziane, złociste. Jest już widać na niej ząb czasu, jak widzicie, pordzewiała, ale właśnie w tym jej urok i tu się kręci, tu się obraca to wszystko, żeby ustawić sobie jakość obrazu, który obserwujemy, tak? Dostałam ją w prezencie i powiem Wam, że to była też niespodzianka, bo no cudowna lornetka, nawet jeśli ona jest nowa i nie musi być z tamtego okresu, z 1910, a na przykład nawet z lat 1900 któryś tam, to i tak dla mnie jest bezcenna. Bo po prostu ja się z takich rzeczy cieszę. Śmieją się dzieci, że tak, one wiedzą, trzeba to będzie wszystko, co ja mam te stare, oddać do muzeum i mnie też. No dobra, to tyle z tych nowości muzealnych u Elki. Dziękuję Wam przepięknie, że byliście dzisiaj ze mną na moim kanale. Zapraszam Was do subskrypcji. Dziękuję tym, którzy przyszli, doszli i zostali. Naprawdę bardzo jest miło. W tym roku przekroczyłam 700 subskrybentów. Wow! 700 osób. Dla mnie to jest ogromna ilość. Stadion można trochę zapełnić. Dziękuję, pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Spełniajcie marzenia, bo warto. Pozdrawiam Was, Wasza Elżbieta.